Kupuję no dom, gdzie będzie najlepiej. Ona chce tam, gdzie jest ciekawiej, szybciej, bliżej. On chce tam, gdzie wolniej, spokojniej i ciszej. Najdrożej, najszybciej, gdzie się wszystko kręci. Najspokojniej, najciszej, tam są jego chęci. Różne drogi, różne wizje, razem chcą spełnić marzenia. Gdzie im będzie najlepiej, nie wiem, mają tak różne życzenia. Agent mówi, mam coś dla was, o czym wcześniej nie mówiłem. Stąd będzie najbliżej, najlepiej, specjalnie dla was to zrobiłem. Najdrożej, najszybciej, gdzie się wszystko kręci. Najspokojniej, najciszej, tam są jego chęci. Różne drogi, różne wizje, razem chcą spełnić marzenia. Polski za nią, tak to Polski za nią. Cześć, jestem Ola i jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Polskiej imienia 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Cześć, nazywam się Emilia i mieszkam w Chicago. Przez ostatnie 6 lat uczę języka polskiego w mojej polskiej szkole. Dzisiaj Ania nauczy Was, jak stopniować przysłówki. I believe this lesson will be helpful as well as interesting. Check it out! Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę Was, jak stopniować przysłówki. W ostatnim odcinku, 24, stopniowaliśmy przymiotniki i tam pokazywałam wszystko powoli, żebyśmy mieli cały obraz tych wszystkich informacji gramatycznych, więc dzisiaj możemy pokazać trochę bardziej skondensowaną wersję, dlatego że przysłówki stopniujemy dosyć podobnie do przymiotników. Podobnie porównujemy różne elementy przy użyciu tych części mowy. I kiedy zastanawiałam się, jaki dać tytuł temu odcinkowi, to byłam w Empiku i tam były różne koszulki z ciekawymi napisami. I na jednej z tych koszulek zobaczyłam: całuję lepiej niż gotuję. Czy rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli porównamy dwie jakieś czynności, w przypadku jednej osoby, to ta osoba mówi o sobie w całowaniu, a całować to czasownik, jestem lepsza niż w gotowaniu, ale całowanie, gotowanie rzeczowniki, a teraz czasowniki. Całuję, ona mówi, całuję lepiej niż gotuje. I tutaj mamy stopniowany przysłówek. A teraz zobaczmy krok po kroku, jak tworzymy takie formy i kiedy i jak ich używamy. Na początku przypomnę Wam informacje o przysłówkach. Te informacje możecie także znaleźć w odcinku numer 23, gdzie porównywaliśmy przymiotniki i przysłówki. Ale teraz króciutko o tym jeszcze raz. Po pierwsze, i to jest dla nas super informacja, przysłówki nie odmieniają się. Odpowiadają na 3 pytania. Jak, gdzie i kiedy? I teraz na przykład zobaczcie, ta para gotuje, ale ja zapytam, bo chcę więcej informacji, jak ta para gotuje? Ta para gotuje dobrze i to jest przysłówek. Albo ktoś zapyta, cześć, a gdzie teraz jesteś? A wiesz, jestem tutaj. Tutaj to też jest przysłówek. Albo ktoś mówi, masz dzisiaj wieczorem, kiedy wieczorem czas, może byśmy się spotkali. To wieczorem to też jest przysłówek. Jak widzimy na tych przykładach, przysłówki lubią czasowniki, a więc zawsze pokazują intensywność jakiegoś działania. Na przykład ktoś mówi nieźle, jak nieźle mówię po hiszpańsku. I teraz popatrzmy na te 3 osoby. Pierwsza z tych osób jedzie jak? Wolno. Druga osoba jedzie wolniej,
a trzecia osoba z tej grupy jedzie najwolniej. Więc z jednej strony użyliśmy przysłówków do opisu czasownika jechać, jechać jak wolno, a z drugiej strony postopniowaliśmy ten przysłówek, bo powiedzieliśmy, ona jedzie wolno, on jedzie wolniej niż ona, a ona jedzie najwolniej. A więc już widzimy, że większość przysłówków, które powstały od przymiotników, stopniujemy, a więc one mogą występować w 3 stopniach. W stopniu równym, wolno, ładnie, dobrze, głośno, elegancko. W stopniu wyższym, wolniej, ładniej. Od dobrze jest nieregularna forma lepiej, głośniej i opisowa bardziej elegancko. I w stopniu najwyższym mamy takie formy jak w przymiotnikach, które mogą zaczynać się, a właściwie zawsze zaczynają się od naj. Najładniej, najlepiej, najwolniej, najgłośniej, najbardziej elegancko. I teraz pokażę Wam, jak możemy stopniować przysłówki. Znowu mamy 2 sposoby stopniowania, tak jak było w przymiotnikach, a więc sposób prosty, kiedy mamy zawsze w każdym stopniu jeden wyraz, i sposób opisowy, analityczny, kiedy do wyrazu w stopniu równym dodamy bardziej dla stopnia wyższego, bardziej elegancko, albo najbardziej dla stopnia najwyższego. Oczywiście tutaj natężenie, intensywność tej cechy możemy pokazywać w dół. To znaczy, może ktoś wyglądać elegancko, ktoś inny mniej elegancko, a ktoś inny najmniej elegancko. Kiedy powinniśmy stopniować w sposób prosty, a kiedy w opisowy? Zaraz Wam pokażę. Mamy dosyć dużo informacji, ale pierwsza, bardzo ważna, jest świetna. Przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym będą miały końcówkę ej. A więc zobaczcie, dużo przysłówków stopniuje się bardzo regularnie, a więc jak mam ciekawie, ładnie, pięknie, to po prostu dodaję literę J i mam stopień wyższy. Na przykład jedna osoba mówi ciekawie, ale druga mówi ciekawiej. Ktoś wygląda ładnie, a ktoś inny wygląda ładniej. Jeżeli mamy na końcu o, jak na przykład tanio, głupio, to o wyrzucam i dodaję ej. A więc w tym sklepie jest tanio, a w tym sklepie jest taniej. Ktoś zachowuje się trochę głupio, a ktoś inny głupiej. I tutaj mamy dosyć dużą grupę przysłówków, które oczywiście otrzymają końcówkę ej, ale jeszcze coś tam w środku się zmieni. A dokładnie co się zmieni, to co jest przy ostatnim konsonancie. Zobaczcie, może dojść nam litera i, która da taką miękkość temu wyrazowi. Na przykład grubo, ale ktoś wygląda grubiej. Łatwo, zdrowo, ale żyję coraz zdrowiej. Albo uczy mi się coraz łatwiej. Jeżeli mamy tutaj n, też to zmiękczymy. Smutno, ale smutniej. Trudno, ale trudniej. Czasami musimy dodać jeszcze jakąś inną literę niż tylko i. Na przykład zobaczcie, ktoś wygląda młodo, ale ktoś inny wygląda młodziej. Czyli do d dodajemy jeszcze z i dopiero i. A więc d transformuje do d, z, i. H, ch zmieni się w szy. Ktoś mówi cicho, ale ktoś inny mówi ciszej. A ktoś inny jeszcze najciszej. Jeżeli mamy literę R, to tak samo jak w przymiotnikach, musimy zamienić ją w RZ. Ktoś wygląda staro, ktoś starzej. ST zmienia się w si, c i i. Często o czymś mówimy, ale o czymś innym jeszcze
częściej. Eł zamienia się tradycyjnie, bo tak samo było w przymiotnikach w el, miło, ciepło, ale milej. Zobaczcie, tu nie ma i, jest tylko ej, milej, cieplej. Nie zmiękczamy tego l. Dalej, G zamieni się w Z z kropką długo, to trwało tak długo, ale wczoraj to trwało jeszcze dłużej. Drogo jest w tym sklepie, a w tym sklepie drożej. Teraz w przypadku wesoło mamy aż dwie transformacje, ponieważ o zamienia się w e i eł już wiemy, że w l. Wesoło, ale weselej. Biało, ale bielej. I ktoś może pomyśleć, ale co możemy stopniować biało, bielej? No możemy powiedzieć, kiedy zaczyna padać śnieg, że o, już się robi biało, ale następnego dnia jest bielej niż pierwszego dnia, bo mówimy o tym śniegu, którego jest więcej. No i teraz SN zamieni się w SNI, a więc jest jasno w tym pokoju, ale w tamtym jest jaśniej. I teraz, kiedy już zapamiętamy te alternacje, wyćwiczymy je, jest super informacja, a mianowicie stopień najwyższy tworzymy bardzo łatwo, bo do stopnia wyższego, do tych wszystkich form bez alternacji, z alternacjami, po prostu dodajemy naj. A więc ktoś mówi ciekawie, ktoś inny ciekawiej, a ktoś inny najciekawiej. Podobnie ładnie, ładniej, najładniej i tak dalej. Cicho, ciszej, najciszej. Jasno, jaśniej, najjaśniej. Zobaczcie, dwie litery J obok siebie. I jak to działa? Zobaczcie. Jeśli chodzi o temperatury w Polsce, marzec to jest trochę kontrowersyjny wybór, ale czasami w marcu jest już jak? Ciepło. Natomiast w maju zawsze jest cieplej niż w marcu, a w lipcu jest najcieplej, kiedy porównujemy temperatury i pogodę w tych miesiącach. I teraz, to jest pierwsza grupa w stopniowaniu prostym. Teraz przejdziemy do takiej specjalnej grupy drugiej, podobnej, jak to było w przymiotnikach. Zobaczcie. Znowu dodamy ej, ale jest to grupa, która ma końcówki ko w przysłówku w stopniu równym, oko i eko. A więc zobaczcie, jeśli przysłówek kończy się na ko, to musimy to ko odciąć i jeszcze te zamienić w c. Na przykład to trwało krótko, ale to trwało, uwaga, nie krót, bo te zamienia się w c, krócej. Nie ma ko, te zamieniamy w c. Tu też mamy alternacje. Niektóre takie same jak wcześniej, niektóre nowe. A więc na przykład wyglądasz dzisiaj tak słodko, ko odcinam, d zamieniam w dz i tak jak młodo, młodziej, słodko, słodziej. Znowu mamy szybko i teraz uwaga, k teoretycznie odcinamy, ale ono ma konsekwencje, że musimy wstawić jeszcze c i i. A więc jest szyb, dostawiam c i dodaję końcówkę szybciej. Ktoś jedzie szybciej, ktoś idzie szybciej niż inna osoba. Blisko, s transformuje do ż, jest coraz bliżej. Wąsko, aż dwie transformacje, on do eł, s do z i. Czyli zobaczcie, czasami s może zmienić się w ż, a czasami w z i. Więc tutaj musimy zapamiętać te nowe formy. A więc wąsko, kiedy parkujemy, mogę powiedzieć, o, tu jest bardzo wąsko, ale tam jest jeszcze węziej, więc jeszcze trudniej zaparkować. No i podobnie, kiedy wyraz kończy się na oko, głęboko, transformacja b do bi, już ją znamy, głębiej, daleko, dalej. No i w szeroko r transformuje do rz. Bardzo proszę, żebyście sobie na tamtej planszy i na tej zatrzymali nagranie i wypisali te wszystkie przykłady, bo po prostu trzeba te formy zapamiętać, ale też proszę pamiętajcie, że każdą moją prezentację możecie pobrać z dysku i link do prezentacji znajdziecie w opisie odcinka, tak samo jak gry edukacyjne, linki do gier. I teraz fantastyczna informacja, stopień najwyższy tworzymy przez dodanie naj
do tych form stopnia wyższego, a więc krócej, najkrócej, słodziej, najsłodziej, szybciej, najszybciej, węziej, najwęziej. Mamy też standardowo, tak samo było w przymiotnikach, 4 formy, które musicie zapamiętać, bo są zupełnie nieregularne, a mianowicie mało, dużo, dobrze i źle. Często używamy tych form, często porównujemy te aspekty, a więc mało, mniej, dużo, więcej, dobrze, lepiej i źle, gorzej. Stopień najwyższy po prostu dodajemy naj. I teraz zobaczmy, jak to znowu działa w praktyce. Tutaj mamy czas, tego czasu nie jest dużo i ta osoba się spieszy, a więc ona idzie szybko, bo ma mało czasu. Ta osoba ma jeszcze mniej czasu, a więc idzie szybciej niż ta osoba. Natomiast ta osoba ma najmniej czasu z tej całej grupy, więc ona idzie najszybciej z całej grupy. I teraz przejdziemy do stopniowania opisowego. Z jednej strony, kiedy obserwujemy tendencje w języku, możemy zauważyć, że większość przysłówków możemy stopniować zarówno w sposób prosty, jak i w sposób opisowy, ale jeśli zdajecie certyfikat, egzamin certyfikatowy, na przykład na poziomie B1, gdzie trzeba stopniować przysłówki, albo na poziomie B2, albo po prostu piszecie w tekście te formy przysłówków, lepiej te, które można stopniować w sposób prosty, syntetyczny, czyli to, co omawialiśmy na 2 poprzednich planszach, stopniujcie w sposób prosty. Ale w komunikacji mogę powiedzieć na przykład: o, jest listopad, późny wieczór, jest mi coraz smutniej. Ale też mogę powiedzieć, i wszyscy zrozumieją, o co chodzi, jest mi coraz bardziej smutno. Tak? A więc w komunikacji właściwie możecie i tak stopniować, natomiast na różnych egzaminach to, co można stopniować w sposób prosty, czyli mamy jeden wyraz, który zmienia się wewnątrz i na końcu, to stopniujemy w sposób prosty. Są jednak takie wyrazy, takie przysłówki, które musimy stopniować opisowo, bo nie da się ich stopniować w sposób prosty. I to, podobnie jak z przymiotnikami, będą internacjonalizmy, bardzo długie wyrazy, wyrazy, które powstały od imiesłowów przymiotnikowych. Zobaczcie, na przykład tu jest kolorowo, ale w tamtym pokoju jest bardziej kolorowo. Nie mogę powiedzieć kolorowiej, bardziej kolorowo. Albo ta oferta brzmi interesująco, ale tamta brzmi bardziej interesująco. I tutaj podałam Wam więcej przykładów. I jeszcze mamy coś takiego jak frazy przysłówkowe. Na przykład, kiedy parkujemy i jedna osoba drugiej mówi, jak ma ustawić samochód, może powiedzieć: o nie, musisz bardziej w lewo. To w lewo to jest fraza przysłówkowa i wtedy powiem bardziej w lewo. Nie mogę powiedzieć lewiej albo coś takiego. Albo nie, bardziej w bok, bardziej w tył, najbardziej w lewo musisz wykręcić, żeby się zmieścić i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, stopniowanie opisowe. Mamy 3 kobiety, każda z nich jest ubrana elegancko. I kobieta numer 1 wygląda elegancko albo jest ubrana. Jest czasownik, jest ubrana elegancko. Kobieta numer 2, według mnie, wygląda bardziej elegancko od kobiety numer 1 albo niż kobieta numer 1, a kobieta numer 3, według mnie, trochę miałam dylemat, która z nich wygląda najbardziej elegancko, ale według mnie kobieta numer 3 wygląda najbardziej elegancko w tej grupie. I teraz przyjrzymy się konstrukcjom. A więc, jak porównujemy przy użyciu tych form, o których teraz mówiliśmy? Po pierwsze, w stopniu równym, zobaczcie, mamy taką frazę tak samo jak. Na przykład Łukasz gotuje tak samo dobrze jak Michał. Albo mogę też powiedzieć, nie wiem, Michał jeździ tak samo szybko, tu się nic nie zmienia, jak Łukasz. A więc zobaczcie, tak samo jak plus mianownik. Tutaj jest Michał, forma mianownika. W stopniu wyższym
Mamy już inne konstrukcje, a więc po pierwsze od przysłówka dobrze utworzyliśmy stopień wyższy lepiej i teraz na przykład jakaś osoba, która była w bliskiej relacji i z Jankiem, i z Adamem, opowiada swojej koleżance: słuchaj, Janek całuje się lepiej niż Adam. Może też powiedzieć: Janek całuje się lepiej od Adama. I teraz w zależności od tego, czy użyjemy niż, czy od, sens jest w 100% to samo, będzie inna konstrukcja gramatyczna. Niż łączy się z mianownikiem, niż Adam, natomiast od łączy się z dopełniaczem. Lepiej od, i tu jest dopełniacz, Adama. Więc możecie wybierać wersję z niż, bo wtedy zawsze jest mianownik, trochę łatwiej. Mimo wszystko Adam całuje się coraz lepiej, czyli Adam robi progres, a więc z wyrazem coraz także łączy się stopień wyższy przysłówka i przymiotnika też, jak już wiecie. Jeśli chodzi o stopień najwyższy, to uwaga, Maria zarabia najlepiej, tu jest przysłówek w stopniu najwyższym i teraz ze wszystkich moich znajomych. Ze wszystkich moich znajomych to jest dopełniacz. Tu może być samo z moich znajomych albo ze. Kiedy mamy dużo konsonantów, to fonetycznie jest łatwiej powiedzieć. W każdym razie to z albo ze łączy się z dopełniaczem. W stopniu najwyższym może też być konstrukcja z miejscownikiem. W naszej grupie, czyli w konkretnej grupie, w naszej grupie Kornel uczy się najlepiej. A więc określenie jakiejś konkretnej grupy łączy się z miejscownikiem. I teraz można się zastanowić, czy wszystkie przysłówki możemy stopniować? Nie wszystkie. Na przykład zobaczcie, jeżeli powiem, że chodzę boso po ulicy, to znaczy bez butów, to nie mogę powiedzieć, że ktoś chodzi bardziej boso, ponieważ boso już jest tak intensywną cechą, że nie może być jeszcze intensywniej. Tak samo na przykład ktoś powie: piszę list ręcznie. Jak ręcznie? Nie można pisać ręczniej, bo ręcznie już samo w sobie nie jest możliwe, żeby było bardziej intensywne, czy żeby było intensywniejsze. I to wszystko, jeśli chodzi o teorię, a jak to działa w praktyce, zobaczcie sami za moment. Pa! No chodź, kochanie, chodź. Dzień dobry. Wolańska. Stanisław Kolasa. Marian. Marian. Zapraszam, proszę siadać. Dziękujemy. A tutaj Pusia. Co pan dla nas ma? Mam dla Państwa dwie oferty. Mieszkanie w centrum i dom trochę dalej. Proszę zobaczyć tutaj, wyświetlę Państwu, udostępnię, proszę sobie obejrzeć. O, mieszkanie w centrum wygląda ładnie i w ogóle to brzmi lepiej, bo wszędzie mielibyśmy bliżej. No to prawda, ale zobacz, w domu mielibyśmy więcej miejsca. Na moją pracownię, na spacery z Pusią. Pusia chce więcej miejsca. Chyba trochę... Zgadza się, ale w centrum jest drożej. Ale za to łatwiej jest się dostać do atrakcji. A właśnie, bo w centrum jest ciekawiej. No ale jednak na obrzeżach jest ciszej, No tak. spokojniej. No tak. W mieście, w centrum jest głośniej. No ale dlaczego jest głośniej? Bo coś się dzieje, życie się dzieje, to głośniej. To prawda, na obrzeżach na pewno żyje się wolniej, zdrowiej i bardziej ekologicznie. No ale potrzebowalibyśmy więcej czasu na dojazdy, to stanie w korkach, a w centrum metrem raz i szybciej i wygodniej. No jak wygodniej? Jak wygodniej? No co ty mówisz? No. W takim domu byśmy mieli więcej miejsca dla siebie, dla dzieci. Przepraszam, dla kogo? Dzieci. Dla jakich dzieci? Boże, już przecież mamy. Ile razy w ogóle można o tym rozmawiać? Spokojnie. No, o takich sprawach porozmawiamy później. Najlepiej na osobności. No raczej. Proszę Państwa, mam dla Państwa jeszcze jedną ofertę, o której wcześniej nie wspominałem. Jest to mieszkanie, z którego oboje Państwo będziecie mieli najbliżej do pracy. Proszę spojrzeć. O, Marian, to jest jakby luksusowo. Jest w nim dużo więcej miejsca niż w centrum. Cudownie. Wspaniale. Wspaniale.
Co to za dzielnica? To wyjątkowa dzielnica, targ ze zdrową żywnością, system inteligentny dom. Tu jest najbardziej ekologicznie, najczyściej, najbliżej, wszędzie. Fantastycznie, kochanie, to brzmi najlepiej. Lepiej być nie mogło. Gdzie to jest? Szanowni Państwo, jest tylko jeden minus. Ale co? Jaki? Co znowu? Takie miejsce nie istnieje. O, no wie pan, no bardzo śmieszne. Ja myślałam, Tak. że tu się traktuje klienta poważnie. Poważnie. My naprawdę świetnie, najlepiej zarabiamy. My chcieliśmy tu wydać nasze Zarabiamy. pieniądze, a pan, żarty. No wie pan co, Marian, wychodzimy szybko. Najszybciej. Tak, chodź. Z takimi klientami najgorzej.